Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Na horyzoncie pojawiło się już ulubione święto wszystkich łasuchów, czyli Tłusty Czwartek. Ja z tej okazji zapraszam na pączki hiszpańskie, czyli pyszne, chrupiące gniazdka z ciasta parzonego, tym razem ozdobione migdałowym lukrem. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione sposoby na pączki. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszych pączków zaczynam od składników suchych, a właściwie od jednego składnika. 200 g mąki pszennej typu 500 przesiewam przez drobne sitko, żeby pozbyć się wszelkich grudek, które mogłyby utrudnić nam uzyskanie gładkiego ciasta parzonego. Mąkę na chwilę odstawiam i zajmuję się płynem. Do dużego rondelka z grubym dnem wlewam 250 ml wody. Dodaję do niej 100 g pokrojonego w kostkę masła i niewielką szczyptę soli. Grzanie pod rondelkiem ustawiam na średnie. Krótko mieszam całość do rozpuszczenia soli i masła w wodzie i pozwalam im się zagotować. Wtedy wyłączam grzanie pod rondelkiem, ale nie zdejmuję go z palnika. Do wrzącego płynu wsypuję przesianą mąkę i energicznie mieszam za pomocą drewnianej łyżki do uzyskania gładkiego, zwartego ciasta, które bez problemu odchodzi od ścianek rondelka. Ja tego nie robię, ale kiedy mąka wchłonie całą wodę, możecie włączyć pod garnkiem minimalny ogień i stale mieszając, podgrzewać ciasto przez około minutę. Ja pomijam ten krok, wystarczy mi ciepło pozostałe pod rondelkiem. Uważajcie tylko, żeby nie przegrzać ciasta, bo wtedy wytrąci się z niego tłuszcz i trzeba będzie przygotować je jeszcze raz. Gotowe ciasto przekładam do dużej miski i odstawiam na około 15 minut do lekkiego przestudzenia. Jeśli chcecie, możecie przed tym wykonać test łyżki, to znaczy wbić łyżkę pionowo w ciasto. Jeśli zostanie w takiej pozycji, ciasto jest gotowe. Jeśli nie, trzeba je jeszcze chwilę podgrzewać. Po upływie 15 minut ciasto powinno być gotowe do dalszej pracy. Może być jeszcze lekko ciepłe, ważne tylko, żeby nie było gorące. W innym wypadku możecie skończyć z jajecznicą. Na tym etapie warto delikatnie rozbić ciasto przy pomocy silikonowej szpatułki, ułatwi to mieszanie. Do przestudzonego ciasta dodaję w sumie 3,5 dużego jajka. Jeśli macie pod ręką średnie, dodajcie 4. Zaczynam od 3 jajek dodawanych pojedynczo i za każdym razem dokładnie mieszam zawartość naczynia, aż ciasto wchłonie jajko. Ostatnie 4. jajko roztrzepuję widelcem i dodaję go tylko połowę. Dlaczego tak? Chodzi o uzyskanie odpowiedniej konsystencji. Całe jajko mogłoby za bardzo rozrzedzić ciasto, przez co nie trzymałoby kształtu po wyciśnięciu. Tak naprawdę nigdy nie wiadomo, ile wody ciasto traci w trakcie parzenia, dlatego lepiej jest je ocenić po 3. jajku i w razie potrzeby dodać tylko część ostatniego. Gotowe ciasto powinno być lśniące, na tyle gęste, żeby zachowywać kształt, ale na tyle płynne, żeby można było je wyciskać z rękawa. Do wyciskania ciasta użyję końcówki o oznaczeniu 1M, czyli dużej końcówki o kształcie otwartej gwiazdy. Zanim zabrałem się za wyciskanie, przygotowałem sobie 20 kwadratów z papieru do pieczenia o boku 9 cm. Ciasto przekładam do rękawa cukierniczego i wyciskam z niego niewielkie krążki wpisujące się w kształt papieru. Z tej porcji ciasta powinniście uzyskać 20 pączków o średnicy około 8 cm. Pączki możecie wycisnąć wszystkie naraz, powinny bez problemu zachować swój kształt lub wyciskać je na bieżąco przed smażeniem. Od siebie podpowiem jeszcze tylko, że warto robić to na desce do krojenia albo dużej blaszce, łatwiej będzie je przenosić. Z tak przygotowanymi pączkami wracam na kuchenkę, gdzie w dużym garnku rozgrzewam olej rzepakowy. Tłuszcz w momencie wkładania do niego pączków powinien mieć temperaturę około 180 stopni Celsjusza, ale plus minus 5 stopni nie powinno robić dużej różnicy. Polecam w trakcie smażenia wspomagać się termometrem. Łatwiej będzie Wam zachować w ten sposób odpowiednią temperaturę. Pączki wkładam do oleju ciastem do dołu i smażę w ten sposób na złoty kolor przez 3,5 minuty na stronę. Po około minucie można ściągnąć z nich papier, na tym etapie powinien odchodzić bez żadnego problemu. Po upływie 3,5 minuty ostrożnie obracam pączki i spokojnie dosmażam z drugiej strony. Do smażenia możecie użyć zdecydowanie szerszego naczynia niż ja, wtedy łatwiej Wam będzie obracać gniazdka.
Powinno być tylko na tyle głębokie, żeby pączki mogły swobodnie pływać w tłuszczu. Nie przesadzajcie też z ilością pączków w garnku, bo obniżą temperaturę tłuszczu i zaczną nim nasiąkać. Gotowe pączki wyciągam z garnka i układam na talerzu wyłożonym papierem do pieczenia w celu odsączenia tłuszczu, a następnie przekładam na kratkę do wystudzenia. Po usmażeniu wszystkich pączków pozostaje nam już tylko przygotować lukier, którym je ozdobimy i nadamy im odrobinę smaku. Do 200 g cukru pudru dodaję 2,5 łyżki wody oraz taką samą ilość amaretto. Całość mieszam do uzyskania gęstego, ale w miarę płynnego lukru, który można bez problemu wyciskać z rękawa cukierniczego. Płyn polecam dodawać partiami. Ja zacząłem od 2 łyżek wody i amaretto, a następnie dodałem jeszcze po łyżeczce jednego i drugiego. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji przekładam lukier do rękawa cukierniczego i ozdabiam nim wszystkie pączki. Kratkę z pączkami warto przełożyć sobie na jakąś blachę lub podłożyć pod nią papier do pieczenia. Będzie mniej sprzątania. I to tyle. Pączki są gotowe. Gniazdka same w sobie są wytrawne i świetnie współgrają z lukrem, w którym przebijają się wyraźne migdałowe nuty. Pączki najlepiej smakują na świeżo, kiedy skórka jest jeszcze chrupiąca, a środek jest mięciutki i wilgotny. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!